Witam wszystkich w kolejnym moim filmie. Dzisiaj mamy tutaj takie oto urządzonko. Jest to odbiornik szerokopasmowy AOR AR8200. Dosyć stary model, jeszcze w wersji pierwszej. I co będziemy z nim robili? No spróbujemy go może nie odrestaurować, bo to byłoby już dosyć trudne, ale spróbujemy go zreanimować i przywrócić do funkcjonowania. Sprzęt przyszedł z informacją, że pojawia się komunikat PLL error i zaraz zobaczymy, czy coś takiego rzeczywiście ma miejsce, co oprócz tego w nim funkcjonuje, co nie. No jak widzimy, jest to egzemplarz już dosyć mocno zużyty. Wytarte są niektóre napisy na klawiaturze, brak zaślepek, ale jeżeli udałoby się to urządzenie przywrócić do funkcjonowania, byłby to nawet na dzisiejsze czasy całkiem fajny odbiornik o przyzwoitych parametrach. Pasmo pracy ma od 500 kHz do ponad 2 GB. Dodatkowo w komplecie tutaj była antena na niskie częstotliwości. No więc zobaczymy, co nam się uda. Zerknijmy jeszcze pod pokrywkę. No, tutaj nie wygląda to za ciekawie. Widać, że wylały baterie. Być może to jest przyczyną niesprawności tego urządzenia. Jak tutaj się dokładniej przyjrzeć, zarówno na śrubki, jak i na wyświetlacz, który ma, tutaj nie będzie tego widać, odciski palców od drugiej strony, no oznacza to niestety, że ktoś w tym urządzeniu mocno już grzebał. A jak wiemy, większość domorosłych naprawiaczy no więcej w przypadku takiego sprzętu popsuje niż naprawi. To ewidentnie ten egzemplarz jest też takim przykładem. Ostatnio bardzo dużo mam urządzeń, które przychodzą po nieudanych naprawach i to nie tylko przez zapaleńców, którzy sami próbują, ale też niestety coraz częściej przez firmy, które określają się mianem serwisów radiowych. A tych jakich jest coraz więcej, niestety z przykrością to muszę stwierdzić, że niestety jakość ich usług stoi na bardzo niskim poziomie. Znalezienie dobrego serwisu graniczy z cudem. Podłączmy teraz to urządzenie i zobaczymy, czy w ogóle coś tutaj nam ożyje, zadziała. Był jakiś dziwny dźwięk z głośnika. Power. No i wyświetlacz nam zadziałał. Pojawiło się coś tam, kanały z pasma wiadomego. No i rzeczywiście jest komunikat PLL error. Wejdźmy w VFO. Nic tu się nie dzieje. No, ale jak kręcimy poziomem głośności i squelchem, również nic się nie dzieje. Także ewidentnie problem jest trochę większy niż ten, który jest na ekranie PLL error. Gdyby nie działała pętla, czyli generator, inne rzeczy, czyli pośrednia, MC, powinny funkcjonować. Tutaj tego nie ma. Wzmacniacz działa, bo słyszymy, że coś tu żeśmy wyłączyli chyba, bo przestało nam brzęczeć. Już wróciło, ale widać, że czasami coś trzeszczy, także jakieś tutaj problemy z tym urządzeniem są. Tak, coś ucieka. Ale te 3 klawisze nie działają. No czyli tak jak powiedziałem, ciekawostka. Przy wybraniu funkcji Priority radio się nam resetuje. No i teraz przez chwilę nie było, teraz znowu są dźwięki. Otwarcie blokady. Nie wiem, czy słychać jakieś brzęczenie z głośnika, ale specjalnie bez regulacji głośności
A więc tak jak widzimy i słyszymy, radio nie funkcjonuje praktycznie wcale. Oczywiście działa, może to i dobry objaw, część cyfrowa, sterowanie, wyświetlacz. Natomiast część radiowa tak jakby w tym momencie praktycznie w ogóle nie funkcjonowała. Nie mamy szumów, nie mamy możliwości pogłoszenia, ściszenia, nie działają te 3 klawisze. Także no problem, jak widać, jest dosyć duży. Czy uda się naprawić? No, gdyby nie było tych oznak grzebania, byłbym większym optymistą. Na tą chwilę nie wiem, no ale zajrzyjmy do urządzenia, do środka i zobaczymy, co w nim się dzieje, co tam zostało jeszcze bardziej rozgrzebane i popsute. Odbiornik mamy już rozłożony. No jest, jak widać, kompletny. To jest na plus, ale czy nam coś to zmieni, to się okaże. Jest to kilka modułów. Tutaj mamy układ, jak widać, zasilania i interfejsu. I tutaj można dostrzec, zarówno z górnej części, jak i dolnej, że to są prawdopodobnie ślady po wylaniu baterii, bo w tym miejscu z góry jest pojemnik na baterię. Pod spodem, tutaj na nóżkach też widzimy ślady, więc ten wyciek był znaczny. No ale tu jakieś... Tak, tutaj ewidentnie widać, że ktoś albo wymieniał te gniazdko, albo coś próbował, bo tu już jakieś lutowania są na tej części. Że ten moduł, ta część była ruszana. W środku na płytce radiowej wszystko wydaje się być ok. Tak samo z drugiej strony jest to moduł VCO, tutaj odbiorniki, wejście anteny na długie i średnie fale. No widać, płytki są obłożone elementami z 2 stron. Na razie ich nie będę rozbierał. No cóż, ja się wezmę za testowanie tego urządzenia. Oczywiście poza kamerą, bo tutaj mogę jeszcze więcej uszkodzić niż naprawić. Wyczyszczę te płytki. Pomierzę napięcia zasilające, czy idą odpowiednie na poszczególne moduły. Tutaj zakładam, że na tej płytce jest cała część zasilająca. Tak mi się przynajmniej wydaje, aczkolwiek nie widzę ze schematu. Była tam przetwornica na 5 V zasilająca płytkę cyfrową. No ale to przejrzymy schemat dokładnie i zobaczymy. No i popatrzę, jakie i gdzie napięcia pojawiają się z tego układu. Tak samo, czy się pojawia napięcie na płytce radiowej, bo być może to jest przyczyna, że ta płytka w ogóle nie działa. Także ja się biorę za robotę, a efekty będziecie za chwilę widzieli na filmie. No i mamy tu taki dziwny układ w tej chwili na stole. Ja to lepiej Wam tego raczej nie pokażę teraz. Chciałem co innego pokazać, może się uda. Jak słyszycie, radio zaczęło działać. Jest ustawione na częstotliwość 160, 775. Ja tu ręcznie z generatora to podam. I radio odebrało tą częstotliwość. Wyłączam generator. Wszystko puszczę, przestaje grać. Co było przyczyną? Podstawową przyczyną jest jeden albo obydwa. Wyłączę teraz, żeby nie zrobić zwarcia. Widoczne tutaj ten i ten flex. Widać, że on był tutaj już ruszany, jest poklejony taśmą dookoła, czyli ktoś to już próbował naprawić. Ale problem jest właśnie z tym flexem. I z tym prawdopodobnie też był. Ja już troszeczkę go przeczyściłem styki. Jeszcze wszystko idealnie nie kontaktuje, ale on chyba nie miał załamania, aczkolwiek kto wie, bo tutaj też się dziwnie zachowuje. No więc pytanie będzie, jak to tutaj tak naprawdę naprawić, bo dostępność takich flexów jest nieduża. Oczywiście nie musi być konkretnie ten, może być inny. Ważne, aby długości się zgadzały. Można próbować tutaj zdzierać te ścieżki i próbować naprawić, ale to też nie jest
nie jest proste, więc zobaczymy, jaką drogą będę tutaj musiał iść, żeby te fleksy przywrócić do życia. No jeszcze nie zrobiłem klawiatury i tych 3 niedziałających guzików, tak samo jak dosyć nieciekawego podświetlenia, jest bardzo ciemne. No to są takie rzeczy wtórne, które później będzie można zrobić. Natomiast podstawową na tą chwilę rzeczą jest ten flex, ewentualnie jeszcze ten, żeby je tutaj zrobić. No i wtedy urządzenie, mam nadzieję, przywrócimy do pełnego funkcjonowania i będzie bardzo fajny odbiornik.